Cześć, dzisiaj zaczynam projekt wyciągarka w Discovery. Będę montował chińską wyciągarkę marki Vevor pod fabrycznym zderzakiem auta w ten sposób, że po montażu powinna być praktycznie niewidoczna. Pokażę Wam cały proces przygotowania auta, rozbiórki przodu oraz montażu samej wyciągarki, jak poprowadziłem kable, jak rozwiązałem problem z położeniem sterownika. Będę to robił po raz pierwszy w życiu, także jeżeli zauważysz, że mógłbym coś poprawić, zrobić lepiej lub bezpieczniej, daj mi proszę znać w komentarzu. Zapraszam. Zanim zacznę rozbiórkę auta, chciałbym się upewnić, że to, co przyszło do mnie z Chin, w ogóle działa. Tak więc rozpakowujemy paczkę. Na górze jakaś prosta instrukcja. Hak, pilot przewodowy, śruby, długi czarny kabel. Poniżej sama wyciągarka, sterownik, ślizg oraz pilot bezprzewodowy. To chyba wszystko. Teraz to wszystko rozpakujemy i zobaczymy, jak to działa. Tak prezentuje się wyciągarka po rozpakowaniu. Na pierwszy rzut oka wygląda dosyć solidnie. Tu mamy linię syntetyczną 30 metrów. Tu mamy sprzęgło. Udźwig wyciągarki jest 13,5 tysiąca lbs, czyli nieco ponad 6 ton. Do mojego Discovery powinno wystarczyć. Dlaczego zdecydowałem się na tą wyciągarkę? Głównie ze względu na cenę. Kosztowała 780 zł na AliExpress w jakiejś promocji, czyli 1/4 tego, co kosztują renomowane wyciągarki typu Warn. Ja nie planuję jej używać codziennie do jakichś super ciężkich warunków, więc dla mnie powinna wystarczyć. Trzeba być jednak świadomym, że ma jedną wadę. Klasa wodoszczelności IP55, czyli jest zaledwie bryzgoszczelna, nie wodoszczelna, więc nie nadaje się do ciężkiego upalania. Tak całość się prezentuje po wyjęciu z pudełka. Całość sprawia dosyć solidne wrażenie. Jedynie ten pilot bezprzewodowy jest trochę badziewny, ale mam nadzieję, że będzie działał. Wyciągarka podpięta według instrukcji, na szybko teraz do akumulatora, więc możemy robić test. Zaczniemy od pilota bezprzewodowego, łapiemy linę. Działa. Teraz pilot przewodowy, to samo, tylko chowamy. Wszystko działa, można montować do auta. Zaczynamy od podniesienia maski. Następnie zdejmujemy grill auta. Trzyma się on jedynie na zatrzaskach, więc nie potrzeba żadnych narzędzi. Po zluzowaniu zatrzasków wystarczy energicznie szarpnąć i grill schodzi. Następnie wyjmujemy lampy. W tym celu musimy podnieść dwie zapadki. Jedna znajduje się tutaj, a druga tutaj. Żeby je podnieść, pomogę sobie śrubokrętem. Zapadki podniesione, reflektor powinien wyjść. Teraz go wystarczy jedynie rozszczepić. To samo robimy z drugiej strony. Przy podnoszeniu tych zapadek trzeba trafić tak, żeby to kółko pokrywało się z otworem w tej blaszce. Inaczej mówiąc, nie można jej podnieść za wysoko, bo lampa nie wyjdzie. Jak się pokrywa, wychodzi bez problemu. Teraz czas na zdjęcie tych łuków nadkoli. One się trzymają na dwóch spinkach po tej stronie. Jednej śrubie tu od wewnątrz i drugiej śrubie od wewnątrz, od środka komory silnika. Dlatego musieliśmy zdjąć lampę. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak je zdejmuję. Żeby mieć łatwiejszy dostęp do spinek i śrub, podniosłem auto do pozycji off-road, więc mam tutaj więcej miejsca do pracy. Zaczynam od zdjęcia spinek. Każda ze spinek ma specjalny otwór, żeby można ją było łatwo podważyć. Jak już ją podważymy, możemy posłużyć się też takim narzędziem, żeby równomiernie ją wyciągnąć.
Spinka wyciągnięta, został jeszcze wkład, wyciągam go tym samym narzędziem. Spinki wyjęte, teraz czas na pierwszą śrubę. Oczywiście można by odpalić silnik i obrócić koło, żeby było więcej miejsca, ale myślę, że z grzechotką poradzę sobie bez tego. Dwie spinki zdjęte, pierwsza śruba odkręcona. Teraz trzeba odkręcić drugą śrubę. Znajduje się ona tutaj za reflektorem, w tym miejscu. Po tej stronie akurat tej śruby brakuje, więc nadkole powinno już być gotowe do zdjęcia. Po drugiej stronie śruba jest, więc będziemy musieli ją normalnie wykręcić. Spinki zdjęte, śruby odkręcone, teraz powinno wystarczyć szarpnąć. Pierwszy łuk zdjęty, tu u góry trzymał się na takich małych bolcach, dlatego wystarczyło szarpnąć. Oczywiście musimy tu trochę przeczyścić. Pierwszy łuk zdjęty, to samo robimy z drugiej strony, z tym, że tu mamy jedną śrubkę więcej. Wszystkie śrubki w jednym miejscu, żeby się nie zgubiły. Tu trochę więcej syfu. Kolejnym krokiem jest zdjęcie zderzaka. W tym celu musimy odkręcić kilka różnych śrub. Na początek mamy tutaj 4 śruby sześciokątne ósemki. Następnie mamy tutaj torksy, one były oryginalnie pod łukiem nadkola. Torx 30. Z drugiej strony to samo. Teraz zobaczmy, co jest do odkręcenia pod autem. Tutaj mamy zestaw różnych śrub. Widać, że było to już odkręcane kilkukrotnie. Tu mamy krzyżak. Torx 27 albo 30. Torx sześciokątna i kolejny krzyżak. Tak więc każda z innej parafii. Nie szkodzi. Odkręcanie zaczynamy od górnych śrub. Tak jak mówiłem wcześniej, tu z boku Torx 30. Śruba ruszyła, więc żeby ją do końca wykręcić, wspomogę się wkrętarką. Ta się śruba trochę blokuje. Popsikam WD-40 i spróbuję za chwilę. W tym czasie zajmę się kolejnymi śrubami. Górne i boczne odkręcone. Teraz czas na dół. Położę się na pokrowcu od deski surfingowej, żeby było przyjemniej. Niestety pierwsza śruba dolna pękła i to wcale nie przy użyciu dużej siły. Dlatego zanim zabiorę się za pozostałe, wszystkie je spryskam i odczekam odpowiedni moment, żeby się łatwiej odkręcały. W tym celu wkładam końcówkę WD-40 tuż pod pokładkę i sporo psikam. Czekając aż WD-40 spenetruje śrubę od dołu, wracam do tej bocznej, może już ruszyła. Idzie. 20 minut po spryskaniu WD-40 zrobiło się chłodniej, więc się ubrałem. Niestety śruby trzymają jak trzymały, wyrobiły się główki, więc bez flexa się chyba nie obejdzie. Jedyne co udało się odkręcić to dwie skrajne, cała reszta albo się urwała, albo zaraz je zetnę. 4 górne śruby odkręcone, 2 boczne odkręcone, dolne albo odkręcone, albo usunięte. Pozostają jeszcze 2 śruby w nadkolach. Ta śruba przytrzymuje tą część zderzaka. Druga strona odkręcona, możemy zdejmować zderzak. Żeby zdjąć zderzak, musimy zluzować te zatrzaski oraz rozszczepić wiązkę do czujników parkowania oraz prześwingielnych.
Zabieram się za zdejmowanie zderzaka. Wiązkę do czujników mam jeszcze podłączoną, bo mam problem z rozłączeniem tej kostki. Potem o tym pomyślę, ale na razie mam ochotę zdjąć ten zderzak, więc do roboty. Odpinam te klipsy, które pokazałem wcześniej. Trochę go było trzeba poszarpać z każdej strony, ale ostatecznie puścił. Zderzak mam już luzowany, ale żeby zdjąć go całkowicie, oprócz odpięcia tej wiązki, musimy jeszcze odpiąć przewody, które idą od zbiornika z płynem do spryskiwaczy. Przewody są dwa. To akurat powinna być dosyć prosta robota. Po prostu wyciągamy. Pierwszy przewód odczepiony. Czas na drugi. Druga rurka odczepiona, ta strona powinna już być wolna. Ok, udało mi się wreszcie rozpiąć tą wtyczkę. Wydaje mi się, że jest niekompletna, że powinien tu być jakiś przycisk do łatwego otwierania, może się mylę. Ja wsadziłem tutaj śrubokręt i po prostu wypchnąłem wewnętrzną część i w ten sposób jakoś to poszło. Po wstępnym wypchnięciu wewnętrznej części śrubokrętem teraz już powinno pójść. Tak jest, mamy wtyczkę rozłączoną. Przewody spryskiwaczy odłączone, wtyczka wreszcie puściła, możemy zdejmować cały zderzak do końca, chyba już nic go nie trzyma. Trochę błota wyleciało, ale myślałem, że będzie więcej. Teraz jak zderzak mamy zdjęty, musimy usunąć tą belkę. Ona jest przykręcona bezpośrednio do podłużnic auta. Do niej jest przykręcony również zbiornik spryskiwaczy oraz tu z tyłu elektrozawory. Musimy odkręcić ten zbiornik, zdjąć te elektrozawory, no i odkręcić całą belkę. Belka przykręcona jest na 4 śrubach z każdej strony, 2 u góry, 2 na dole. Dodatkowo mamy śruby do zbiornika spryskiwaczy oraz z tej strony elektrozawory. Elektrozawory nie są przykręcone, wystarczy je wyciągnąć. Zbiornik spryskiwaczy przykręcony jest tu z boku na śrubach 8. Obie śruby wykręcone. Możemy zabierać się za tą główną. Na razie odpukać śruby idą. Klucz 13. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Wszystkie śruby wstępnie poluzowane grzechotką. Teraz będę działał dalej kluczem udarowym, żeby ułatwić sobie pracę. Jedna śruba, która nie chciała się poluzować, to tam przy zbiorniku do spryskiwacza. Popsikałem WD-40. Mam nadzieję, że jak do niej dojdę, to ruszy. Niestety złe wieści. Coś za łatwo poszła ta śruba od zbiornika do spryskiwaczy, bo po prostu pękła, a ponieważ jest to jedna z głównych śrub trzymających tą belkę do podłużnic, no to będę musiał ją wyjąć i wstawić nową. Tak więc właśnie czas pracy urósł znacząco. No nic, trzeba będzie coś poradzić. Na razie trzeba zdjąć tą belkę. Ona trzyma się u góry na taką zakładkę, wystarczy to podnieść i wyjąć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gotowe. Po zdjęciu belki widać wyraźnie, co się stało. Śruba pękła i została tutaj tylko połowa. No i teraz trzeba to będzie jakoś rozwiercać. Zanim weźmiemy się za urwaną śrubę, trzeba zdjąć ten zbiornik na płyn do spryskiwaczy. Niestety śruba do niego jest dosyć upierdliwa. Nawet na kamerze nie jestem w stanie tego pokazać. Kluczem 10 próbuję się tam dostać i odkręcić. Inaczej musiałbym tutaj coś u góry jeszcze odkręcać, a tego naprawdę wolałbym uniknąć. Dobra, zbiornik na spryskiwacz udało się odsunąć. Teraz jak śruba jest odkręcona, można pokazać, gdzie ona była. Trzymało się to tutaj, stąd trudny dostęp.
Żeby mieć łatwiejszy dostęp do wyciągania tej urwanej śruby, postanowiłem wyciągnąć teraz ten plastik. On i tak musi wylecieć, żeby było tutaj miejsce na wyciągarkę, więc równie dobrze mogę zrobić to teraz. Plastik trzyma się tam od wewnątrz na dwóch śrubach. Tamtą już odkręciłem grzechotką, sięgając za światłem. Tutaj będę chyba łamał, bo dostęp jest dosyć utrudniony. Wystarczyło mocniej pociągnąć i plastik się łamał, więc teraz możemy to wyjmować. Jedna ważna rzecz, tutaj na dole tego plastiku jest jakiś czujnik, musimy go zdemontować i zamontować gdzieś tu z przodu chłodnicy. Mocowanie tego czujnika jest już zardzewiałe, więc myślę, że możemy to spokojnie wyrwać. Czujnik uwolniony, przyczepimy go gdzieś na trytytki. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Właśnie zmarnowałem kilka dobrych godzin pracy na próbie usunięcia tej łamanej śruby, zupełnie na marne, ponieważ okazuje się, że te wszystkie śruby i gniazda, w których one tkwią, i tak się usuwa, wybija się je do zewnątrz w celu stawienia większych śrub, ponieważ domyślne śruby oryginalne 8 są za małe do montażu wyciągarki, mogłyby jej nie utrzymać, dlatego zamienia się je na 10, więc i tak te gniazda śrub będą większe, więc to, co zajęło mi ostatnie kilka godzin, mogłem zrobić w 5 minut. I tu wychodzi mój brak doświadczenia. Już pokazuję, o co chodzi. W te oryginalne gniazda śrub wkręcamy oryginalną śrubę 8. Nie do końca, wystarczy, żeby trochę weszła. Bierzemy młotek i uderzamy. Z tyłu to gniazdo wyskakuje i możemy to wszystko rozkręcić i mamy powiększoną dziurę. Tak to wygląda po wyjęciu z gniazda. Wystarczyło wkręcić śrubę, kilka uderzeń młotka i wylatuje. Tam, gdzie jest śruba łamana, po prostu zakładam, że uderzymy śrubokrętem. Teraz musimy zająć się również zbiornikiem do spryskiwaczy. On ma tutaj mocowanie, przez które przychodzi jedna ze śrub, konkretnie ta. I to mocowanie ma nadal średnicę 8 mm. Na szczęście jest to tylko taka tuleja, którą można podważyć śrubokrętem i wyjąć z tego mocowania. W ten sposób dostajemy otwór idealny na śrubę 10. Wszystkie śruby odkręcone, więc teraz możemy zakładać płytę pod wyciągarkę. Krótko o samej płycie. Jest to dedykowana płyta do tego modelu samochodu. W zestawie mamy samą płytę, uchwyt na zbiornik do spryskiwaczy, uchwyty na elektrozawory oraz nakrętki na śruby 10, które pozwalają użyć właśnie grubszych śrub. Sama płyta przychodzi bez śrub, więc trzeba je kupić osobno. Ja już tutaj sobie wstępnie skręciłem uchwyt do elektrozaworów. Warto też wspomnieć, że są płyty z dodatkowymi szarpakami z przodu, żeby można było łatwiej złapać auto, żeby wyciągnąć z jakiegoś błota, ale problem jest z nimi taki, że nie współpracują one z czujnikami parkowania przed nimi i mogą dawać ciągle błędne sygnały. Oryginalnie planowałem założyć na spokojnie najpierw płytę i potem, jak już wszystko będzie dokręcone, dopasowane, dołożyć sobie wyciągarkę. Niestety okazuje się, że tu jest za mało miejsca, żeby wsadzić wyciągarkę już po zamontowaniu płyty. Dlatego będę musiał montować płytę już ze wstępnie umieszczoną wyciągarką. Kolejnym problemem jest sprzęgło wyciągarki, które, jak widzicie, jest trochę wystające i nie zmieści się w tą przestrzeń. Mamy dwa wyjścia: albo kombinować coś ze sprzęgłem, albo przycinać tutaj te blachy. Przycinania wolałbym uniknąć, raczej nie są to elementy konstrukcyjne, ale mimo wszystko, więc na chwilę obecną po prostu odkręcę to pokrętło i potem zacznę kombinować, co mogę z nim zrobić. Być może uda się je uciąć i zrobić tu jakiś płaski element. Żeby zdjąć dźwignię sprzęgła, użyję klucza imbusowego 4. Idzie dosyć łatwo. I dźwignia wyciągnięta.
Dźwignia sprzęgła wyjęta, mechanizm jest dosyć prosty, usunę sobie tutaj tylko tą uszczelkę, śruba, która wchodzi tutaj też w tą szparę, nie wiem jak to nazwać, i kontroluję, żeby dźwignia była w swoim miejscu, a dzięki rozmiarowi tej szpary dźwignia może posuwać się tylko w tym zakresie. Tu na dole jest taka mała wypustka, która popycha tam na dole niższe mechanizmy. Ponieważ tu jest wszystko smaże, muszę zabezpieczyć ten otwór, zanim zacznę dalszy montaż, żeby tu żadne paprochy nie wleciały. Ok, dźwignia sprzęgła wyciągarki usunięta, otwór zabezpieczony kartonem i trytytką, myślę, że wytrzyma. Wszystko mam już wstępnie mniej więcej ustawione, płyta stoi na tak zwanych kobyłkach, co jest znacznym ułatwieniem, ponieważ płyta razem z wyciągarką swoje ważą, no i czas to wszystko skręcać. Skręca się to wszystko za pomocą tych adapterów, które idą od tyłu za podłużnicę i my od przodu dokręcamy do nich śruby. Pamiętać też trzeba o dokręceniu dodatkowych uchwytów tutaj z boku na elektrozawory, no i tu na zbiornik spryskiwaczy. Dodatkowo kolejnym utrudnieniem jest to, że tu od wewnątrz mam za mało miejsca między ramą a chłodnicą i nie wsadzę tam tego adaptera. Dlatego tylko w tych dwóch miejscach będę musiał przykręcić od tyłu nakrętki po prostu. Kupiłem nakrętki samokontrujące. Myślę, że jakoś je tam wkręcę, ale przez to, że jest tu wyciągarka, jest tu mało miejsca na przytrzymanie tej nakrętki kluczem, więc będzie to dodatkowe wyzwanie. Niestety adaptery dostarczone w zestawie z płytą trochę haczą, jeżeli chodzi o górną część. Tam nie ma miejsca na taki pełny róg, więc będę musiał teraz spróbować ściąć ten róg przy śrubie szlifierką i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Adaptery mamy już lekko ścięte flexem. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Tu jest na dole takie prostokątne zakończenie, a tu mamy takie skośne właśnie tu, gdzie ściąłem flexem. Teraz sprawdziłem i mieszczą się już za podłużnicę i będzie można je zamontować, ale zanim je zamontujemy, one były oryginalnie ocynkowane i pomalowane proszkowo, więc żeby w tych miejscach, gdzie ciąłem, nie rdzewiały, musimy czymś posmarować. W sklepie doradzili mi ocynk sprayu, więc będę teraz psikał ocynkiem i on po 20 minutach powinien być już twardy i będzie można montować. Nakrętki już pomalowane, więc można przykręcać płytę do auta. Ponieważ kobyłki mają za duży skok, żeby precyzyjnie zgrać otwory płyty z otworami w ramie, użyję jeszcze podnośnika hydraulicznego, dzięki któremu będę mógł to łatwiej zrobić. Do wstępnego dokręcenia śrub wspomagam się kluczem udarowym. Wszystkie śruby wstępnie przykręcone, można wyjmować podnośnik. Kobyłka trzyma mocno, żeby ją wyciągnąć, trzeba podnieść auto na zawieszenie. Ok, płyta już przykręcona do ramy, trzyma się na samych śrubach. Po lewej stronie przykręcony uchwyt do zaworów, które są już wstępnie zamocowane. Po prawej stronie uchwyt do zbiornika spryskiwaczy. Wyciągarka na razie luzem, jeszcze jej nie przykręcam. No i co? Znowu wychodzi mój brak doświadczenia. Okazuje się, że żeby rozwiązać problem za wysokiego uchwytu do sprzęgła wyciągarki, należy obrócić całą skrzynię biegów wyciągarki o 45 albo 90 stopni. W ten sposób nie trzeba ani wymieniać uchwytu, ani ciąć blach. Pokażę Wam to zaraz dokładnie, ale najpierw muszę ją wyjąć. Żeby to wyjąć, muszę znowu całą płytę odkręcić. W sumie i tak musiałbym tą płytę odkręcić, bo zdałem sobie sprawę, że przymocowałem ją na śrubach z nierdzewki, ale o za małej wytrzymałości, więc będę je wymieniał na twardsze o twardości 10,9. Wyciągarka wyjechała, zabieram ją do domu, bo dzisiaj trochę pada. Pacjent już na stole. Muszę się pospieszyć, bo jak moja dziewczyna zobaczy, co robię w kuchni, to mnie stąd pogoni. Zaczynamy od przymocowania z powrotem uchwytu dźwigni sprzęgła, tak jak był na początku, dokręcony. Sprawdzamy sprzęgło
działa i chodzi w tym samym zakresie. Teraz odkręcamy wszystkie śruby z obudowy skrzyni biegów. Trójka pasuje. Żeby zdjąć tą skrzynię biegów z wyciągarki, musimy odkręcić chyba te dwie śruby, więc tu muszę zblokować, tu kręcić, powinno zejść. Tak się prezentuje rozłożona wyciągarka. Widzę, że tu w środku jest więcej śrub, więc zaczynam się obawiać, że niepotrzebnie zdejmowałem te zewnętrzne. Ok, ta podstawa skrzyni odczepiona od samej skrzyni, te zęby zazębiają się z tymi. Teraz musimy zmienić pozycję skrzyni względem tej podstawy, tak żeby sprzęgło, a dokładnie dźwignia sprzęgła, wystawała bardziej do przodu. Oryginalnie było to w tej pozycji, gdzie to jest dół wyciągarki, więc jeżeli chcemy, żeby dźwignia sprzęgła poszła do przodu, musimy to przekręcić w ten sposób. W teorii gotowe. Możemy zacząć spasowywać z powrotem sprzęgło z wyciągarką. Ten bolec musi trafić w ten otwór, a te zębatki muszą się zgrać. Jak się zgrają, możemy skręcać. Ok, jesteśmy z powrotem przy aucie. Sprzęgło jest przeniesione. Ostatecznie przeniosłem je o 30 stopni, nie tak jak na filmie pokazywałem o 60, co wymagało ponownego rozebrania, tutaj rozkręcenia wyciągarki i znowu przekręcenia skrzyni biegów o 30 stopni. Dlaczego? Zrobiłem to po to, żeby mieć tutaj mniej potrzeby do cięcia zderzaka, a to 30 stopni wydaje się optymalne. Jak widzicie, dźwignia sprzęgła jest teraz przechylona trochę do przodu, oryginalnie była tutaj bardziej z tyłu i właśnie jest to przechył o 30 stopni. Tutaj delikatnie dotyka tego, ale wydaje mi się, że to akurat nie jest problem. Mała uwaga, gdybyście planowali zrobić podobną modyfikację, to jeżeli odkręcicie skrzynię biegów od wyciągarki, to uważajcie, żeby nie przytrzymać jej do góry nogami. Ja to niestety zrobiłem podczas drugiego przekręcania uchwytu i cały mechanizm skrzyni wypadł mi na stół, wszystko było w smarze, potem musiałem to składać i nie mi było najłatwiej trafić te zębatki. Kolejna lekcja. No i już miałem ponownie przykręcać płytę, żeby sprawdzić, czy dźwignia sprzęgła się mieści, ale dotarło do mnie, że muszę jednak najpierw przykręcić wyciągarkę do płyty. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Ona ma takie małe elementy, których nie będę w stanie wsadzić po przykręceniu, więc jeżeli przymocuję płytę na stałe, a wyciągarka nie będzie przykręcona, to będę musiał płytę odkręcać po raz trzeci, a tego bardzo bym nie chciał. Żeby pokazać dokładnie, o co chodzi, ułożyłem wyciągarkę na boku, tu jest dół wyciągarki, jak widzimy tu z tyłu są takie małe otwory, w które wsadza się elementy, do których będziemy przykręcali śrubę od dołu, takie małe kwadratowe nakładki. Gdybyśmy wsadzili wyciągarkę bez przykręcenia, ale dokręcili płytę, to potem nie mielibyśmy szans do tylnych wsadzić tych małych nakrętek, chyba że rozwinęlibyśmy całą linę. A żeby sobie nie utrudniać, przykręcimy wyciągarkę od razu. Śruby do wyciągarki dostarczone są wraz z wyciągarką i mówiłem o tych kwadratowych nakrętkach, które wchodzą tutaj. Przykręcę całą płytę do wyciągarki, albo wyciągarkę do płyty przed przykręceniem płyty do auta. W tym celu odwróciłem sobie wyciągarkę do góry nogami. Płyta zespolona z wyciągarką można zakładać do auta. Płyta wyciągarki przykręcona do ramy po raz kolejny, mam nadzieję, że ostatni. Tym razem już na twarde śruby o odpowiednich długościach, wszędzie 35, tylko tutaj 40. Zostaje jeszcze przykręcić zbiornik spryskiwaczy do tego dedykowanego uchwytu. W tym celu użyłem śrub 6×15 z nakrętkami kontrującymi. Gotowe. Od tej strony warto dać większe nakrętki, ponieważ otwory w uchwycie są dosyć spore. Wyciągarka założona, rączka sprzęgła przeniesiona, teraz będę montował kontroler. Domyślnie kontroler przychodzi ze specjalnymi uchwytami pozwalającymi zamontować ją bezpośrednio na górze wyciągarki. U mnie jest tabelka, więc ten kontroler się tam nie zmieści. Musimy znaleźć na niego inne miejsce. Zanim zacznę przymiarki, wstępnie przygotowałem sobie kontroler.
Te kable, które idą od kontrolera do wyciągarki, na nie założyłem takie peszle ochronne, żeby kable się wolniej zużywały. Dodatkowo odkręciłem sobie te wspomniane uchwyty z tyłu, żeby mieć więcej miejsca do manewrowania. Jeśli chodzi o wybór miejsca na kontroler, opcji jest kilka. Widziałem, że ludzie montują to w tej skrzynce, ale to chyba w wersji benzynowej, bo u mnie nie ma tam za dużo miejsca. Można zamontować go również tutaj od wewnątrz, za prawym przednim światłem. Jest tu wystarczająco miejsca na tą chudą skrzynkę. Niektórzy instalują to też tutaj, gdzieś koło elektrozaworów. Ja zdecydowałem się zainstalować go tu przed chłodnicą. Dlaczego? Ponieważ jest to jedyne miejsce, które pozwoli mi na instalację kontrolera bez modyfikacji kabli. Każde inne miejsce wymagałoby przedłużenia kabli, które prowadzą od kontrolera do wyciągarki. Kombinowałem na różne sposoby, jak zamontować tutaj ten sterownik. Chciałem, żeby nie był za blisko chłodnicy. Myślałem, żeby przykręcić go tutaj, ale wtedy musiałbym zmasakrować pół grilla i nie jestem pewien, czy ten grill by przetrwał, bo niestety by się nie zamknął inaczej. Ostatecznie wpadłem na pomysł chyba bardzo prosty. Mam tutaj taki płaskownik przykręcony na blachowkręty i do niego pionowo będę montował sterownik. Żeby mi było łatwiej, chwilowo odkręciłem sobie syrenę klaksonu, którą pewnie potem będę musiał trochę przesunąć w bok. Docelowo sterownik będzie umieszczony tak pionowo, przykręcony do tego płaskownika, z łatwym dostępem do gniazda pilota. Te wszystkie kable pójdą tutaj od wewnątrz tej belki. Już sprawdzałem, powinny dojść tutaj do wyciągarki. Teraz muszę rozkręcić ten sterownik, żeby zrobić otwory na śruby, które będą mocowały go do płaskownika. Żeby go rozkręcić, tu mamy 4 otwory na śruby krzyżakowe. Powinno pójść szybko. Sterownik rozkręcony, odwracamy na drugą stronę i zdejmujemy pokrywkę. Tak wygląda wnętrze sterownika. Przy okazji możemy zobaczyć, jak podłączone są kable. Gdybyśmy chcieli wydłużyć kable od sterownika do wyciągarki, musielibyśmy po prostu odkręcić te śruby i zamienić kable na dłuższe. Według mojego planu płaskownik będzie przymocowany na tej ściance, jednak za dużo miejsca tu w środku nie ma. Wygląda na to, że najbezpieczniejsze miejsce, żeby się przykręcić, to tu i tu. Niestety mój płaskownik sięga gdzieś dotąd, więc zostaje mi tylko to miejsce. Odkręciłem płaskownik, bo muszę go przykręcić do obudowy przed zamknięciem, inaczej nie będę mógł złapać głowy śruby. Mam płaskownik przymocowany do obudowy sterownika. Zakładam obudowę, przykręcam i możemy montować to auto. Pokrywa obudowy przymocowana. Wkładamy najpierw kable. Zanim przykręcę sterownik do tej belki, najpierw chcę przykręcić wszystkie kable od sterownika do wyciągarki, bo myślę, że tak będzie łatwiej. Najdłuższą drogę będzie miał kabel żółty, więc od niego zacznę. Tu jest jeszcze cienki czarny kabel, który idzie na dół wyciągarki, też będzie na styk. Korzystając z okazji, że przykręcam dolne kable, od razu przykręcę długi czarny. Wszystkie nakrętki dokręcamy kluczem 13. No dobra, tak to wszystko wygląda po skręceniu. Sterownik trzyma się całkiem sztywno, mimo że na jednej śrubie. Musiałem przenieść syreny klaksonu trochę w prawo. Oryginalnie one są tutaj na 2 śrubach. Ja wykorzystałem jedną z nich, a drugą się w tą poprzeczkę wkręciłem i on sobie tutaj wisi. Czujnik, który był wcześniej przyczepiony do tego plastiku, jest teraz tutaj na trytycce. Zaraz zobaczę, czy działa klakson i czy pokazuje właściwą temperaturę zewnętrzną, bo jest to właśnie czujnik temperatury powietrza. Klakson działa, temperaturę pokazuje na 16 stopni, więc chyba prawidłowo. Wygląda na to, że kontroler zmieścił się pod grillem bez jego cięcia, z czego jestem bardzo zadowolony. Teraz muszę się zastanowić, którędy poprowadzę kable. Do akumulatora idą 2, plusowy i minusowy. Najpierw zaczynam od zdjęcia pokrywy akumulatora. Ona jest tutaj na 3 zatrzaskach, 1, 2 i 3. Pokrywę mamy zdjętą. Plusowy kabel musimy doprowadzić gdzieś tutaj, no a ujemny tutaj. Odnośnie kabla plusowego, który idzie od sterownika, powinniśmy go podłączyć gdzieś bezpośrednio do plusa akumulatora.
Nie jest to jednak najbezpieczniejsze rozwiązanie i zalecane jest wsadzenie gdzieś pomiędzy, w środku tego kabla, tak zwanego hebla, czyli wyłącznika wysokoprądowego. Umożliwi on nam całkowite odłączenie wyciągarki od prądu. Kiedy jej nie używamy, hebel powinien być wyłączony. Długo zastanawiałem się, gdzie umieścić mój hebel. Powinien on być jak najbliżej akumulatora, ale dla mnie najważniejsze jest, żeby był do niego łatwy dostęp. Nigdzie tutaj nie mam go jak przyczepić, albo byłaby jakaś rzeźba. Wydaje mi się, że najłatwiejszy dostęp będzie z przodu auta i znalazłem takie miejsce, mianowicie tutaj. Tu jest jakiś uchwyt na coś, nie wiem, jest niewykorzystany i znalazłem taki płaskownik, który idealnie, bez żadnych modyfikacji, pasuje tu do środka. Tak więc hebel umiejscowię na tym płaskowniku, płaskownik przykręcę jakąś małą śrubką i sprawa załatwiona. Mocowanie gotowe, po prostu płaskownik przykręcony i można tutaj montować. Siedzi idealnie. Teraz przygotuję kabel, który prowadzi od akumulatora do hebla. Tutaj mamy oczko 8, hebel ma 10, więc taki będę musiał założyć końcówki. Mam już metr kabla, średnica 35 mm, czyli taki sam kabel jak w wyciągarce. Teraz muszę nałożyć końcówki na ten kabel. W tym celu zdejmuję izolację. Nakładam wcześniej dociętą koszulkę termokurczliwą. Teraz idzie jedna z końcówek. Do zaciśnięcia jej użyję specjalnego narzędzia, które ma opcję ustawienia różnych rozmiarów. Tu jest 35 i taki mam ustawiony. Można zaciskać. Chyba zaciśnięte. Koszulka wraca i opalarka. Ta strona gotowa, biorę się za drugą. Czerwony kabel idzie tutaj od sterownika do góry i wychodzi tu koło hebla. Muszę w tym miejscu uciąć kabel i założyć końcówkę, którą przymocuję następnie do hebla. Nie mam tu już miejsca na pomyłkę, bo jeżeli coś pójdzie nie tak, no to będę musiał rozbierać od nowa sterownik. Kabel musiałem tutaj uciąć, żeby pasował tutaj idealnie do hebla, więc nie ma już odwrotu. Teraz zdejmuję izolację i zakładam końcówkę. Teraz zacisk, opalarka, kabel gotowy. Gotowy kabel zakładamy na hebel. Pozostałą część kabla możemy wykorzystać do połączenia akumulatora z heblem, chociaż ja już mam inny przewód zarobiony, więc użyję tamtego. W konektorze plusowym do akumulatora był wolny otwór i do niego zdecydowałem się przykręcić czerwony kabel, śruba 8×12. Będzie on chodził tutaj z boku. W tym miejscu musiałem zmodyfikować nieco pokrywę od akumulatora i wyciąłem tutaj taki otwór. Zabezpieczyłem go taśmą, ponieważ te krawędzie były dosyć ostre po cięciu. No i dodatkowo będzie tutaj kabel w peszlu, więc wydaje mi się, że nic mu nie będzie. Odnośnie podłączenia kabla minusowego, według instrukcji wyciągarki powinniśmy podpiąć się bezpośrednio do baterii. Niestety w Land Roverze jest tutaj jakieś dodatkowe zabezpieczenie i nie powinno się podłączać bezpośrednio tutaj, bo ominiemy to zabezpieczenie i mogą być jakieś błędy podczas pracy wyciągarki. Żeby podłączyć się za tym urządzeniem, muszę się tam dostać. Żeby się tam dostać, trzeba zdjąć akumulator oraz przesunąć skrzynkę bezpieczników. Zaraz to pokażę. Odczepię sobie wszystkie jeszcze te przewody przy plusie, żeby mi było łatwiej wyjmować akumulator. Odpinam odpowietrzenie akumulatora. Teraz trzeba zdjąć obejmę. Te śruby są długie, więc pomogę sobie wkrętarką. Wyjąłem sobie jeszcze na bok ten plusowy przewód, żeby mi nie przeszkadzał. Teraz mogę wyjmować akumulator. Teraz tutaj wewnątrz, między skrzynką bezpieczników a filtrem powietrza jest tutaj dosyć trudno dostępna śruba, klucz 8. Trzeba ją odkręcić, żeby odsunąć skrzynię bezpieczników. Po odsunięciu skrzynki bezpieczników mamy dobry dostęp do śruby, której oryginalnie przypięty jest przewód minusowy do akumulatora. Do tej samej śruby podłączam mój czarny przewód od wyciągarki i poprowadzę go tutaj dołem. Jest wystarczająco miejsca, jeżeli zdejmę peszel. Kabel już wsadzony, idzie tam na dole wzdłuż skrzynki bezpieczników. Idealnie pasuje bez peszla. Tutaj już może iść z peszlem. Tu musiałem delikatnie przyciąć róg tej przegrody, żeby bez problemu weszła pokrywa akumulatora. Wszystkie kable już podpięte, teraz przyjrzyjmy się ostatecznemu poprowadzeniu. Czerwony idzie od sterownika tędy, tutaj nad rogiem chłodnicy i tu wychodzi do hebla. Od hebla idzie tutaj pod tymi rurami, wychodzi tutaj, gdzie wchodzi bezpośrednio pod obudowę akumulatora.
Czarny kabel idzie bezpośrednio od wyciągarki, tutaj dołem, wychodzi za lampą, idzie tutaj za uchwytem na filtr powietrza i idzie do góry. U góry idzie dalej wzdłuż obudowy filtra powietrza i wchodzi tutaj na dole, tak jak wcześniej pokazałem. Pozostało jeszcze nałożyć te gumowe koszulki na nakrętki i gotowe. Teraz czas na dopasowywanie zderzaka. Odkręciłem sobie już wstępnie ramkę pod rejestrację oraz podstawkę pod tą ramkę. Ona się trzyma na 4 śrubach krzyżakowych. No i mamy już tutaj zderzak. Musimy tak dociąć zderzak, żeby móc na nim zamocować ślizg do liny wyciągarki, mniej więcej w tym miejscu. Otwory w tym ślizgu będą przykręcone do otworów na płycie pod wyciągarkę, więc musimy tak to wycelować, żeby mieć tutaj otwór. Dodatkowo prawdopodobnie będziemy musieli przyciąć zderzak wewnątrz, żeby w ogóle wyciągarka się zmieściła. Zderzak sobie wstępnie przełożyłem i już widzę, gdzie będzie trzeba ciąć. Przede wszystkim ta część zderzaka nie wchodzi, ponieważ blokuje się o wyciągarkę, więc tu wewnątrz będziemy musieli przycinać. Tu jest też pokrętło od sprzęgła wyciągarki, więc tym bardziej trzeba będzie coś podciąć. Dodatkowo na pewno będzie trzeba przyciąć tu u góry, żeby zmieścił się sterownik. Chyba będziemy musieli zrezygnować z jednej śruby. Żeby oszacować, ile muszę wyciąć, sprawdzam, ile brakuje temu zatrzaskowi do pełnego zamknięcia. Wychodzi mi, że jest to jakieś co najmniej 5 cm, więc od takiego cięcia zacznę. Na zderzaku zaznaczyłem sobie taśmą mniej więcej miejsce, gdzie będę ciął. Tu na dole miejsce na wyciągarkę, tu u góry miejsce na sterownik. Czym to ciąć? Ja spróbuję uniwersalną tarczą do flexa. Nie jest to zbyt poręczne, ale niczego innego nie mam. U góry dostęp łatwiejszy, można spróbować wyżynarką. Zderzak mam wstępnie docięty, więc teraz pokażę wszystkie miejsca, w których musiałem ciąć. Pierwsze miejsce to tutaj, wszędzie tutaj wzdłuż, na około 5 cm, żeby było miejsce na samą wyciągarkę. Kolejne miejsce to to wgłębienie, żeby było miejsce na uchwyt sprzęgła. Następnie tu u góry miejsce na sterownik wyciągarki. Musiałem też wyciąć te wewnętrzne wzmocnienia zderzaka, bo w tym miejscu będzie szła lina wyciągarki. Teraz czas na wycięcie otworu w zewnętrznej części zderzaka. Może to wpływać na estetykę, więc chciałbym tutaj użyć wyżynarki. Otwór zderzaku na linę mam już wstępnie wycięty. Zacząłem od środka i poszerzałem go stopniowo, sprawdzając ciągle, czy nie jest za szeroki. Pracowałem wyżynarką, żeby cięcia były w miarę precyzyjne. Jeszcze myślę, że go poszerzę, ale to dopiero jak przyjdzie drugi ślizg. Dlaczego drugi? Ponieważ zdecydowałem się wsadzić oryginalny ślizg do środka. Jest tam około 2-3 cm przestrzeni, którą muszę jakąś wypełnić. Mogłem wsadzić po prostu tuleję, ale wydaje mi się, że lina będzie lepiej chodzić, jeżeli będzie drugi ślizg. Tak więc na zewnątrz wejdzie drugi ślizg, potem zderzak, potem oryginalny ślizg, tuleje centymetrowe i dopiero płyta. Czekając na drugi ślizg, zacznę kombinować, jak mogę najłatwiej przykręcić tablicę rejestracyjną, tak żeby przykrywała ślizg, ale była łatwo unoszona. Myślę, że w tym celu wykorzystam oryginalną podkładkę pod tablicę. Jeszcze nie wiem jak, prawdopodobnie wytnę ją tutaj i dam tu jakieś zawiasy. Przyszedł drugi ślizg, wymiarami wygląda, że jest identyczny jak oryginalny, więc możemy działać dalej. Początkowo planowałem wkręcić się od tej strony, czyli główka śruby byłaby od zewnątrz, a od wewnątrz byłaby nakrętka. Niestety okazało się, że mam za mało miejsca po założeniu zderzaka, żeby w jakikolwiek sposób przytrzymać tą nakrętkę. Dlatego muszę zmienić plan i najpierw przykręcić śrubę i na to założyć zderzak. Niestety, żeby wsadzić śrubę od wewnątrz, muszę odkręcić wyciągarkę, bo inaczej nie ma na to miejsca. Wyciągarka odkręcona, muszę ją lekko przesunąć, wsadzić śrubę i przykręcić z powrotem. Śruba już wsadzona od wewnątrz i wstępnie przykręcona nakrętką. Z tej strony miałem bardzo łatwy dostęp. Sama nakrętka oraz dwie podkładki mają szerokość około centymetra, więc nie potrzebuję dodatkowych tulei. Na to teraz wjeżdża wewnętrzny ślizg
Potem zderzak, zewnętrzny ślizg i można dokręcać. Ślizg wewnętrzny też dokręciłem nakrętką, żeby było na sztywno. Nakrętka nie wystaje poza tą płaszczyznę, więc nie ma problemu. Można zakładać zderzak. Zanim ostatecznie przykręcę zderzak, rozwierciłem jeszcze te śruby na dole, które wcześniej przy zdejmowaniu zderzaka ciąłem flexem. Nagwintowałem je takim gwintownikiem i teraz nowe śruby idealnie będą mi trzymać zderzak. Zderzak założony, śruby wystają na około 1,5 cm. Teraz nakładamy zewnętrzny ślizg i dokręcamy. Wygląda na to, że pasuje. Śruba wystaje może na kilka milimetrów, więc powinno być ok. Na zewnątrz dałem nakrętki samokontrujące, więc powinno się trzymać. Tu w środku wszędzie jest gładko. Między dwoma ślizgami nigdzie nie ma wystającego plastiku zderzaka, więc lina nie powinna się przecierać. Zanim ostatecznie skręcę zderzak, muszę zrobić kilka testów. Przede wszystkim sprawdzę samą wyciągarkę, następnie czy działają spryskiwacze oraz czujniki parkowania i światła przeciągielne. Zaczynamy od wyciągarki. Auto odpalone, na pilocie naciskam out, nic się nie dzieje. I bardzo dobrze, bo mamy włączony hebel. Hebel jest teraz w pozycji on. Próbujemy jeszcze raz. Silnik działa. Sprzęgło przełączam na free spool i wyciągam linę. Załączam sprzęgło. Sprzęgło załączone, naciskam in. I powoli ciągnie. Po zakończonym teście odłączam hebel. Wszystko wstępnie sprawdzone, sama wyciągarka, spryskiwacze, czujniki parkowania działają. Teraz zamocuję hak i przyczepię na dole, a potem zajmę się ramką. Hak ma tutaj małą spinkę, trzeba ją odgiąć, wyjąć. Wysuwamy bolec. Spinka wraca na swoje miejsce. Gotowe. Hak przypięty, przykładam go sobie jeszcze przed ramkę pod tablicę, którą mam wstępnie już przygotowaną. I podpinam na dole. Teraz zajmę się samą tablicą, która wyląduje na tą ramkę. Muszę to jakoś wykombinować. Myślę, że mały zawias lub magnesy. Ostatecznie zdecydowałem się na bardzo proste rozwiązanie. Są to takie uchwyty gotowe. Ja akurat znalazłem wzór do wydruku 3D i poprosiłem kolegę, żeby mi na drukarce wydrukował, ale takie same dostępne są na Allegro za około 30 zł. Taki uchwyt przykręciłem oryginalną śrubką, którą przyczepiona jest ta podstawka pod tablicę, więc nie musiałem dodatkowo nic wiercić i w to wsuwa się tablicę. Zaraz pokażę, jak to będzie działać. Wystarczy, że wsuniemy z tej strony, potem trochę cofniemy i gotowe. Żeby zdjąć, powtarzamy to samo w drugą stronę. Na czas jazdy w terenie tablica ląduje za szybą. Kiedy kończymy jeździć, może spokojnie tu wrócić. Rozwiązanie wydaje się całkiem trwałe. Te uchwyty trzymają mocno. Tablica nie ma szans wyjść tutaj na zewnątrz w ten sposób. Dodatkowo podoba mi się estetyka tego rozwiązania. Uchwytów prawie nie widać, a tablica właściwie nie odstaje od zderzaka. Jest lekko wygięta wzdłuż jego płaszczyzny, dzięki czemu wyciągarka jest praktycznie niewidoczna poza tą liną. Projekt wyciągarka w disco zakończony, teraz czas na krótkie podsumowanie. Ogólnie jestem zadowolony z efektu końcowego. Wizualnie wszystko wyszło tak, jak zaplanowałem. Nie widać żadnych elementów wyciągarki na zewnątrz. Wszystko jest schowane albo pod grillem, albo pod zderzakiem. Jedyny widoczny element to wystająca lina spod tablicy rejestracyjnej. Funkcjonalnie też jestem zadowolony, mam łatwy dostęp do hebla, tablica schodzi łatwo. Oczywiście życie zweryfikuje to rozwiązanie, ale na razie jestem optymistyczny. Krótko o kosztach. Sama wyciągarka kosztowała 780 zł w promocji na AliExpress. W bazowej cenie nie przekracza 1000. Następnie płyta pod wyciągarkę dedykowana do tego auta 1450 zł. Potem hebel również z AliExpress około 30 zł. Dodatkowy ślizg 70 oraz pozostałe drobiazgi jak końcówki do kabli, kable, smary, nakrętki. Myślę, że około 200. Razem zamknąłem się w kwocie około 2500 zł. W tej kwocie nie ma narzędzi, w które musiałem się zaopatrzyć, bo zakładam, że i tak wykorzystam je w innych projektach. Odnośnie samych narzędzi, jakie potrzebowałem w projekcie, to poza podstawowymi takimi jak klucze z grzechotką, wiertarka, śrubokręty, młotek, potrzebowałem również czegoś do cięcia zderzaka, czy w moim przypadku była to szlifierka kątowa i wyżynarka. Przyda się również coś do zaciskania końcówek kabli. Ja kupiłem zaciskarkę na AliExpress, chociaż widziałem, że ludzie zaciskają też dłutem i młotkiem. Opcjonalnie można też zaopatrzyć się w narzędzia do zdejmowania tych spinek w nadkolach oraz gwintowniki, jeżeli będziecie musieli rozwiercać ułamane śruby.
Jeżeli chodzi o czas pracy, to cały projekt zajął mi około 1,5 tygodnia, pracując do skoku gdzieś po pracy, czekając na części, ale także nagrywając. Myślę, że doświadczony mechanik, posiadający wszystkie części na miejscu, jest w stanie wykonać wszystkie prace w jeden dzień. I tu pytanie do Was, ile kosztuje taka usługa u mechanika? Sam jestem ciekaw, ile zaoszczędziłem na pracy własnej. Ja takiego rozeznania jeszcze nie robiłem. Na koniec mały apel, jeżeli planujesz kupić dokładnie tę samą wyciągarkę, prośba o skorzystanie z linku w opisie. Dla Ciebie będzie cena taka sama, jakbyś kupował bezpośrednio na stronie, a ja być może będę coś z tego miał. Standardowo, jeżeli film był dla Ciebie w jakiś sposób przydatny, prośba o lajka, a jeżeli jesteś zainteresowany testami tej wyciągarki w terenie, które prawdopodobnie pokażę w następnym odcinku, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam.